A w Bogocie, w Krakowie maski, zanieczyszczenia. No. W Bogocie większe, bo jeszcze jest ciężko oddychać, bo jest na wysokości... To ja mówię. Wyżej niż Rysy, tak? Ile tu jest 2600, tak? No a tu wzgórze, co tam widać, ma 3000. No tak, ale my jesteśmy na wysokości, miasto jest na wysokości. No coś. 2600. Wyżej od Rysów jest miasto. Ciężko się oddycha, powietrze rozrzedzone, jeszcze smog. Jesteśmy w centrum i to jest Plac Bolivar, chyba nam się wydaje, główne miejsce Bogoty. Chuj studentów, w ogóle wygląda jak wszystko jak w Europie. Jak europejskie miasto, dlatego nas trochę wkurwi. Jak zimno, no i tu jest cały rok 14-15 stopni, ze względu na tą wysokość. Tak jakbyście zamieszkali na Rysach cały rok. No i no ale w lecie tam jest 15. Ale w zimie tam jest... Ale tak, ale tu nie ma pór roku. To jest prawie równik. Czyli jakbyście mieszkali na Rysach w lecie. No kurwa, no tak, to jest dokładnie tak, jakbyście mieszkali na Rysach w lecie. O, tango. Prawdzie jesteśmy w Argentynie, ale tango na pierwszy. No tak. Stare ludzie. Stary człowiek może tańczyć tango. A no jest strasznie ogarnięta Bogota. Może Polska się uczyć i nazywana jest Atenami Ameryki Południowej, bo jest w chuj uniwersytetów. Same uczelnie. Myśmy podjechali na ostatni przystanek, gdzie były same uczelnie. To jest po prostu jak Kraków, to miasto akademickie. A w ogóle Bogota ma około 10 milionów ludzi, 7-8. Jest ogromne. Mamy wjechać tam w górze Monserrat i zobaczyć, ale dzisiaj jest chujowa pogoda. A jutro lecimy, więc może nawet nie wiedziemy. No i tak to wygląda. Generalnie mnie się strasznie nie podoba Bogota. Czy ona jest bardzo dobra z punktu widzenia ogarnięta, cywilizowana, kurwa, bardziej niż Polska pewnie. Ale kurwa zimno jak w Europie i wszyscy poubrani. I cały rok taka sama pogoda. Sterówka, a tam jest właśnie są... Widzicie góry, jeszcze wyżej. Ktoś mi powie, że to nie jest podobne do Europy, nawet do Krakowa. Zobaczcie kurwa ile tych gołębi. Nagrałem na razie gołębi. Budynki stare. Tu prawie sukiennice. Jesteśmy na placu Bolivara w Bogocie. Tu jakieś chujstwo. I ile gołębi. Kukurydza dla gołębi. Powiem ci, Bogota zawstydziła Kraków z gołębiami. Weszliśmy i odkryliśmy niechcąco, ja odkryłem ślad Pabla. Ja odkryłem. To myśleliśmy, że to muzeum. Chcieliśmy szablę Bolivara zobaczyć. Ale to nie jest muzeum, tylko to jest, jak to się nazywa, parlament i senat Kolumbii. I pamiętacie taką scenę z Narcosa, co on sobie szedł, jak go wybrali, jeden z pierwszych odcinków. To szedł właśnie na górnym tym korytarzu, co mu krawat pożyczał ten młody. Jak go wybrali właśnie do senatu, do tej rady. I tu tam wchodził. Tak żeśmy to odkryli. Jesteśmy w tym budynku właśnie, w którym Pablo sobie szedł. Ha. Drzwi do Muzeum Złota. Jo. To jest szerokość tych drzwi. Aramadyble. No, szerokości są jak dwie moje dłonie, szerokość blacha. Patrzcie jakie rydle zabezpieczenia. Także powiem wam tak, nie opłacało się przy tego muzeum, nie da się go wywalić. Patrzyłem sposoby. Chłopaki, nie wywalimy go. No nie wiem, czy się będą wkurwiać, czy nie, ale nagram chociaż kawałek. I my. Cześć. Nagram wam przystanek w Bogocie. To jest przystanek. My wychodzimy generalnie w tamtą kocią. No tu się zaczyna, no. Dobra, ale my idziemy w drugą. Chciałem tylko nagrać. I to jest cały czas przystanek. Autobusy tu co sekundę są. Nie ma metra. 10 milionów ludzi bez metra. Ale to jest dalej przystanek. Jest po środku drogi. Autobusy mają swoje kurwa pasy, swoje własne ślimaki, zjazdy. Cały czas idziemy przystankiem. Następny i... co? A, że drzwi. Że każdy autobus, zobaczycie, ma swoje stanowisko i swoje drzwi. Nie tak, że stoicie na przystanku i podjeżdża inny. Musicie na przystanku przy konkretnych drzwiach stać, które są zamknięte. Nie wiem, czego teraz są akurat otwarte. Tu mamy na przykład co? B10 i B50. Tu C61 i H13. Ta pani sobie czeka na H13 na przykład.
I dalej idziemy przystankiem. To jest przystanek autobusowy między dwoma dużymi trasami ruchu. Milicjanty, wojsko kolumbijskie. Ten pułkownik José Arcadio Morales pewnie gdzieś tutaj też służył u nich. Czyli killer. Zona Rosa w Bogocie. Większej imprezowni nie widzieliśmy w życiu. Jest kurwa z 5 czy 6 ulic takich. Masakra. Takie błoto. To tak mi się skończy pamięć, ale... Patrzcie, co się kurwa dzieje. Nie do wiary. Jedna wielka impreza. Patrzcie, jakie kurwa serce. Chuja, widać tak trochę na filmie. Nie widać w ogóle, żeby on się ruszało na filmie. Trybiki w sercu się ruszają. Patrz, tak można ładny park zrobić. W środku miasta. Patrz na tą trawę. Cała łapa właśnie jest tak miękka. Ło. Cudnie jest. Podobno jest huge, tak, jeżeli tak go nie przejdziemy. Ogromny, w samym centrum miasta. Tu ryby sobie, patrz tam. Teraz im nie rzucają chlebka, bo jak im rzucali, to fajnie. O. A gdzieś uciekły. Można zrobić ładny park miejski w 10-milionowym mieście. Oczywiście za darmo. To jest jeden z 3 czy 4. Obok jest park dla dzieci jakiś, park botaniczny ze zwierzętami za darmo i park dla par. Jakiś romantyczny, do którego się udamy niebawem, jak nie będziemy drapać się. No i sobie bierzesz rowerek i sobie pływasz na rowerku po takim stawiku. To jest dla dzieciaków. Park zakochanych w Bogocie. Patrz, jak tu jest zajebiście. Woda, kinia. Wodospad. Patrzcie. Też ludzie jak u nas kłódki wieszają. Kłódki powieszane, tylko jak labirynt, żeby dojść do kłódek. Musi para przebić labirynt, żeby sobie swoją kłódkę zawiesić. Jeziorka, wodospady. Domki takie do siedzenia sobie we dwoje. Cały park taki ogromny. Jest park tylko dla zakochanych. Już to widzieli duże miasta w Polsce. No więcej niż 10 milionów moim zdaniem. A tam patrzcie, tam w tym rowku już przy murze ona się tak ciągnie. To jest nie do wiary. Czegoś takiego nie widziałem, wiesz. Samo miasto już jest na wysokości wyższej niż wszyscy i 10 milionów ludzi w kupie. Tam dalej, zobaczycie dalej, to się ciągnie, nie widać końca nawet z tamtej strony. Nie widać do końca, gdzie to się... Najgorzej, że tego nie oddaję w ogóle.